Cześć, witajcie na moim kanale fryzurowym. Jeśli jesteście u mnie pierwszy raz, ja jestem Jul z hairbyjul.pl i dzisiaj pokażę Wam kolejną fryzurę krok po kroku. Dzisiaj uczeszemy sobie takie właśnie kolorowe, doplatane, pełne objętości warkocze. Do ich zrobienia będziecie potrzebować włosów syntetycznych. Ja użyłam zestawu o długości 24 cale i wadze 100 gram, ale wykorzystałam tylko połowę tego zestawu, tak więc wyszło mi bo 1/4 opakowania na każdy z warkoczy. Zaczynamy od podzielenia włosów na pół, przedziałkiem biegnącym przez środek głowy, jedną połówkę sobie podpinamy. Ja lekko zwilżyłam włosy wodą, żeby łatwiej było mi je zaplatać. Biorę teraz 1/4 paczki włosów, dzielę tą 1/4 na pół, to będą dwie części, które użyjemy do pierwszego warkocza. Pierwszą z części, w zasadzie każdą z części, związujemy w połowie gumeczką, wydzielamy cienkie pasmo włosów tuż nad czołem z naszej połowy i związujemy gumeczką razem z pasmem włosów syntetycznych. To będzie nasz pierwszy kucyk. I teraz robimy drugiego takiego samego kucyka zaraz za nim, czyli cienkie pasmo naszych włosów i druga część włosów syntetycznych, związujemy je razem gumeczką. Dobra, i teraz mamy dwa kucyki, z których będziemy zaplatać po prostu pull-through braid, czyli klasyczny warkocz pull-through. Zaczynamy od kucyka bliżej czoła, dzielimy go na pół. Dalszego kucyka przekładamy pomiędzy tymi połówkami i na razie go odkładamy, możemy podpiąć, żeby nam nie przeszkadzał, a końcówki naszego pierwszego kucyka związujemy w kolejnego kucyka razem z częścią luźnych włosów, czyli po prostu związujemy kolejny kucyk razem z naszymi luźnymi końcówkami. Warkocz pull-through już nieraz pojawiał się na kanale, dlatego jeśli oglądacie moje filmiki, na pewno dobrze go znacie. Jeśli nie, odsyłam Was do tutorialu. Link wyświetli Wam się teraz w rogu i zostawię go też w opisie filmiku. Dobra, wracamy do poprzedniego kucyka. Puszczamy go luzem, dzielimy go na pół i powtarzamy to samo. Kucyka, który jest pod spodem, przekładamy pomiędzy połówkami górnego i na razie sobie go odkładamy, podpinamy. A połówki górnego związujemy w kolejnego kucyka razem z częścią luźnych włosów. I związujemy sobie gumeczką, mamy kolejnego kucyka. I powtarzamy cały czas w ten sam sposób, czyli wracamy do poprzedniego kucyka, dzielimy go na pół, dolnego kucyka przekładamy pomiędzy tymi połówkami i podpinamy go sobie na chwilę. I nasze luźne końcówki poprzedniego kucyka związujemy razem z częścią luźnych włosów w kolejnego kucyka. Jak widzicie, tutaj cała filozofia polega tylko na tym, żeby odpowiednio związać włosy syntetyczne z naszymi włosami, żeby potem już było z czego ten warkocz zaplatać. Kiedy tylko uda Wam się zrobić te dwa pierwsze kucyki zmiksowane z włosów naszych i syntetycznych, potem pójdzie już gładko, bo po prostu zaplatamy klasyczny pull-through. Cały czas powtarzamy w ten sam sposób, czyli końcówki kucyka, który jest wyżej, dzielimy na pół, niższego kucyka przekładamy pomiędzy tymi końcówkami, podpinamy go u góry, a końcówki luźnego kucyka związujemy gumeczką z częścią luźnych włosów. Cały czas tak samo od początku aż do końca, dopóki nie skończą nam się włosy do dobierania. Teraz nie mam już z czego dobierać, więc w tym momencie dodamy sobie objętości do naszego warkocza. Rozciągamy jego pasma na maksa, na boki, jak tylko się da. Oczywiście, jeśli zależy Wam na takiej objętości. Ja lubię dużą objętość, więc porozciągam je w miarę mocno. No i zakończamy nasz warkocz. Górny kucyk związujemy gumką kilka centymetrów poniżej. Nad gumką dzielimy go na pół i przez ten otwór przewlekamy dolny kucyk. Rozciągamy sobie nasze części warkocza, żeby był tak samo objętościowy jak ta górna partia i kontynuujemy w ten sposób aż po końcówki, czyli górny kucyk związujemy gumeczką, dzielimy na pół, przeciągamy dolny kucyk przez ten otwór i rozciągamy na boki. I tak aż po same końcówki.
Ok, pierwszy warkocz gotowy i teraz dokładnie to samo powtarzamy na drugiej stronie głowy. I gotowe. Mam nadzieję, że nie miałyście trudności z tą fryzurą. Odsyłam Was też do tutorialu do klasycznego warkocza po uszu. Jeśli go przejdziecie, na pewno ta fryzura nie sprawi Wam problemu. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić po sobie ślad, a najlepiej zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych tutoriali. Jeśli macie jakieś fryzury, które chciałybyście, czy też chcielibyście zobaczyć na kanale, piszcie i widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach. Pa!